Lekcja 1. Przepraszam, że spóźniłem się 15 minut. Anna, przepraszam, że spóźniłem się 15 minut. Pojawiło się coś nieoczekiwanego. Nie ma problemu, John. Życie się dzieje, a opóźnienia są zrozumiałe. Wszystko w porządku. Tak, teraz wszystko jest w porządku. Przepraszam, że kazałem ci czekać. Wszystko w porządku, John. Nie martw się o to. Czy jest coś, co musimy nadrobić zaległości lub omówić? Nie naprawdę, myślę, że wszyscy jesteśmy złapani. Czy jest coś, o czym chciałbyś się podzielić lub porozmawiać? W tej chwili nic konkretnego nie przychodzi na myśl. Cieszę się, że wszystko jest w porządku. Dziękuję za zrozumienie, Anna. Doceniam twoją elastyczność. Witaj, John. Wszyscy mamy chwilę, kiedy sprawy nie idą zgodnie z planem. Idźmy naprzód i skupmy się na teraźniejszości. Lekcja 2. Myślę, że mogłem zgubić telefon. Anna, nie mogę nigdzie znaleźć telefonu. Myślę, że mogłem go zgubić. O nie, naprawdę. To niefortunne. Czy sprawdziłeś wszystkie zwykłe miejsca, takie jak kieszenie lub wokół domu? Tak, wszędzie szukałem. Nawet cofałem się ze swoich kroków, ale nadal nie ma na tym śladu. To frustrujące. Czy próbowałeś zadzwonić do telefonu lub użyć aplikacji śledzącej, aby go zlokalizować? Zrobiłem to, ale jest w trybie cichym, więc nie słyszałem, jak dzwoni. I niestety nie miałem zainstalowanej aplikacji śledzącej. Widzę. Może możesz spróbować skontaktować się z USU, aby sprawdzić, czy może pomóc w śledzeniu lub wyłączeniu telefonu. To dobry pomysł. Natychmiast skontaktuję się z nimi i zobaczę, czy mogą mi pomóc. Mam nadzieję, że mogą udzielić wskazówek. W międzyczasie pamiętaj, aby zmienić hasła i mieć oko na wszelkie podejrzane działania. Dobry punkt. Podejmę te środki ostrożności, aby chronić moje dane osobowe. Dzięki za przypomnienie, Anna. Witaj, John. Utrata telefonu może być niewygodna, ale pamiętaj, że to tylko urządzenie. Ważne jest, aby zachować bezpieczeństwo. Masz rację, Anna. To tylko chwilowa porażka. Skoncentruję się na zachowaniu bezpieczeństwa i znalezieniu rozwiązania. Dziękujemy za wsparcie. Lekcja 3. Ostatnio pojawił się problem z naszym zaopatrzeniem w wodę. Anna, ostatnio był problem z naszym zaopatrzeniem w wodę. Doświadczyliśmy niskiego ciśnienia wody, a czasami w ogóle nie ma wody. O nie, to niewygodne. Zgłosiłeś to firmie wodnej lub zarządowi budynku. Tak, już dałem im znać o tym problemie. Powiedzieli, że pracują nad naprawą, ale trwa to dłużej niż oczekiwano. To może być frustrujące. W międzyczasie, czy masz jakieś plany zapasowe dotyczące wody? Przechowywałem kilka butelek z wodą na wszelki wypadek. To niewiele, ale powinno pomóc w nagłych wypadkach. Dobre myślenie. Zawsze mądrze jest mieć zapasowy zapas. Czy rozważałeś inne alternatywy, takie jak korzystanie z wody z pobliskich źródeł lub skontaktowanie się z usługą dostarczania wody? Jeszcze nie badałem tych opcji. Przyjrzę się pobliskim źródłom wody i zobaczę, czy usługa dostawy jest dostępna w naszej okolicy. To dobry pomysł. Ważne jest, aby mieć dostęp do czystej wody na codzienne potrzeby. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz pomocy w wyszukiwaniu. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoje wsparcie. Mam nadzieję, że problem zaopatrzenia w wodę zostanie wkrótce rozwiązany.
Witaj, John. Ja też mam nadzieję. Pozostań nawodniony i miejmy nadzieję na szybkie rozwiązanie. Lekcja 4. Słyszałem plotkę, że Elsa jest moją nową dziewczyną. Anna, słyszałem plotkę, że Elsa jest moją nową dziewczyną. Chciałem tylko wyjaśnić, że to nieprawda. Och, naprawdę. To interesujące. Cóż, to tylko plotka, więc nie zwracałbym na to zbyt dużej uwagi. Tak, masz rację. Plotki mogą się szybko rozprzestrzeniać, ale to nie czyni ich prawdą. Chciałem się tylko upewnić, że nie ma zamieszania. Rozumiem. Zawsze dobrze jest wyjaśnić sprawy i uniknąć nieporozumień. Ludzie mają tendencję do przyjmowania założeń opartych na plotkach. Absolutnie. Cenię naszą przyjaźń i nie chciałbym, żeby coś temu zagroziło. Dzięki za zrozumienie, Anna. Nie ma problemu, John. Nasza przyjaźń też jest dla mnie ważna. Nie martw się plotkami. W końcu umrą. Dzięki, że mnie uspokoiłaś, Anna. To wiele znaczy. Skoncentrujmy się na naszej przyjaźni i zignorujmy plotki. Lekcja 5. Czy myślałeś o zakupie nowych książek dla naszych dzieci? Anna, myślałaś o zakupie nowych książek dla naszych dzieci na nadchodzący semestr. Tak, przyglądałem się temu. Ważne jest, aby dysponować niezbędnymi zasobami do nauki. Absolutnie. Czy masz listę książek, których będą potrzebować? Chcę mieć pewność, że dostaniemy wszystko na czas. Tak, sprawdziłem stronę szkoły pod kątem wymaganej listy książek. Mogę się tym z tobą podzielić. To byłoby pomocne. Czy są jakieś konkretne miejsca lub strony internetowe, które polecasz do zakupu książek? Słyszałem dobre rzeczy o księgarniach internetowych, które oferują podręczniki po obniżonych cenach. Możemy również sprawdzić lokalne księgarnie lub sprawdzić, czy szkoła ma jakieś rekomendacje. Księgarnie internetowe brzmią wygodnie. Możemy porównać ceny i znaleźć najlepsze oferty. Upewnijmy się, że zamówiliśmy wcześniej, aby uniknąć opóźnień. To dobry punkt. Powinniśmy je wkrótce zamówić, aby upewnić się, że przybędą przed rozpoczęciem semestru. Czy uważasz, że powinniśmy również rozważyć zakup dodatkowych książek lub przewodników do nauki? Warto zastanowić się nad tym, zwłaszcza jeśli mogą zapewnić dodatkowe wsparcie i zasoby dla swoich studiów. Możemy skontaktować się z ich nauczycielami, aby uzyskać wszelkie zalecenia. Świetny pomysł. Skontaktujmy się z ich nauczycielami i zobaczmy, czy są jakieś dodatkowe materiały, które sugerują. Brzmi jak plan. Dzięki temu możemy zapewnić naszym dzieciom wszystko, czego potrzebują, aby odnieść sukces w nauce. Absolutnie. Inwestowanie w ich edukację jest ważne. Dziękuję, że przejęłaś inicjatywę, Anna. Witaj, John. To wysiłek zespołowy. Cieszę się, że jesteśmy na tej samej stronie, jeśli chodzi o edukację naszych dzieci. Lekcja 6. Czy chciałbyś coś napić? Anna, chciałabyś coś napić? Zaraz zrobię sobie filiżankę kawy. Jasne, John. Kawa brzmi dobrze. Ja też wezmę filiżankę, proszę. Świetnie. Jak bierzesz kawę? Cukier, mleko czy cokolwiek innego? Tylko trochę mleka, proszę. Lubię kremowy, ale niezbyt mocny. Zauważono. Zrobię to tak, jak ci się podoba. Wolisz jakąś konkretną markę lub smak? Nie jestem zbyt wybredna.
Cokolwiek masz pod ręką, jest dla mnie w porządku. Zaskocz mnie. W porządku, zaskoczę cię czymś miłym. Pozwól mi przygotować kawę. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie, na razie to wszystko. Dziękuję za ofertę, John. Doceniam to. Witamy, Anno. To moja przyjemność. Niedługo wrócę z kawą. Lekcja 7. Czy chcesz iść ze mną na tenis? Anna, chcesz iść ze mną na tenisa? Pogoda jest świetna i pomyślałem, że fajnie będzie rozegrać kilka rund. Tenis brzmi jak fantastyczny pomysł, John. Nie grałem od jakiegoś czasu, ale chciałbym spróbować. Wspaniale to usłyszeć. Możemy zorganizować mecz towarzyski i jednocześnie cieszyć się ćwiczeniami. Poliz mnie. Czy powinniśmy przynieść własne rakiety, czy masz dodatkową? Mam dodatkową rakietę, więc nie martw się. Pamiętaj tylko, aby nosić wygodne ubrania i zabrać ze sobą butelkę z wodą. Zrobię. Upewnię się, że odpowiednio się ubieram i pozostanę nawodniony. O której godzinie się spotykamy? Może spotkamy się na korcie tenisowym o godzinie 16. To powinno dać nam wystarczająco dużo czasu na rozgrzewkę. Brzmi dobrze. Zobaczymy się tam o godzinie 16. Zróbmy zabawną i energiczną grę w tenisa. Absolutnie. Nie mogę się doczekać tego. Do zobaczenia na boisku, Anna. Lekcja 8. Ostatnio mam ból gardła. Anna, ostatnio mam ból gardła. Denerwuje mnie to już od kilku dni. O nie, to nie jest przyjemne. Czy próbowałeś jakichś środków zaradczych lub coś na to zrobiłeś? Piłem ciepłą herbatę z miodem i daje chwilową ulgę. Ale ból ciągle powraca. Może warto udać się do lekarza, jeśli się utrzyma. Mogą określić przyczynę i zapewnić odpowiednie leczenie. Masz rację. Jeśli wkrótce się nie poprawi, umówię się na spotkanie, aby to sprawdzić. Dobry pomysł. W międzyczasie możesz również spróbować płukać ciepłą, słoną wodą, aby ukoić gardło. Spróbuję. Dzięki za sugestię, Anna. Mam nadzieję, że pomaga złagodzić dyskomfort. Witaj, John. Mam nadzieję, że wkrótce będzie lepiej. Uważaj i odpocznij swój głos tak bardzo, jak to możliwe. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoją troskę i radę. Uspokój się i odpocznę gardło. Lekcja 9. Czy idziesz dzisiaj do pracy? Anna, idziesz dziś do pracy? Zastanawiałem się, czy moglibyśmy jeździć samochodem. Właściwie to pracuję dzisiaj w domu. Mam kilka zadań, które mogę wykonać zdalnie. To wygodne. Mam też możliwość pracy w domu, ale rozważałem pójście do biura na zmianę scenerii. Rozumiem. Czasami zmiana otoczenia może być odświeżająca. Ale jeśli wolisz, nadal możemy jeździć w inne dni. To brzmi jak dobry plan. Możemy koordynować i jeździć samochodem w dni, kiedy oboje idziemy do biura. Absolutnie. To świetny sposób na zaoszczędzenie czasu dojazdów do pracy i zmniejszenie śladu węglowego. Całkowicie się zgadzam. Ponadto zawsze miło jest mieć towarzystwo podczas dojazdów do pracy. Możemy nadrobić zaległości lub posłuchać muzyki razem. Zdecydowanie.
Carpoolin dodaje element społeczny do dojazdów do pracy i może sprawić, że będzie to przyjemniejsze. Zaplanujmy to na przyszłość. Brzmi dobrze, Anna. Dzięki za rozważenie. Dam ci znać, kiedy następnym razem pójdę do biura. Idealny. Informuj mnie na bieżąco, a my odpowiednio się skoordynujemy. Ciesz się dniem pracując w biurze lub w domu, John. Lekcja 10. Właśnie kupiłem dla ciebie nową torebkę. Anna, zgadnij co. Właśnie kupiłem dla ciebie nową torebkę jako niespodziankę. Och, wow, John. To bardzo przemyślane z twojej strony. Jestem naprawdę wzruszona. Dziękujemy. Witamy, Anno. Zauważyłem, że twoja stara torebka zaczęła wykazywać oznaki zużycia, więc pomyślałem, że nadszedł czas na ulepszenie. To niesamowicie słodkie z twojej strony, że zauważysz i podejmiesz działania. Doceniam twoją dbałość o szczegóły. Cieszę się, że podoba ci się ten gest. Mam nadzieję, że nowa torebka pasuje do twojego stylu i dobrze ci służy. Jestem pewien, że będzie idealny. Masz wspaniały gust i ufam twojemu wyborowi. Nie mogę się doczekać, aby to zobaczyć. Cieszę się, że ty też to zobaczysz. Wiem, że będziesz go kołysał z pewnością siebie i elegancją. Jeszcze raz dziękuję, John. To wiele dla mnie znaczy. Zawsze wiesz, jak sprawić, żebym poczuł się wyjątkowo. To dla mnie przyjemność, Anna. Widzenie cię szczęśliwym sprawia, że jestem szczęśliwy. Zasługujesz na to, co najlepsze. Lekcja 11. Dinozaury zawsze mnie fascynowały. Anna, zastanawiałaś się kiedyś, jakby to było zobaczyć prawdziwego dinozaura? Absolutnie, John. Dinozaury zawsze mnie fascynowały. To niesamowite myśleć o tych starożytnych stworzeniach wędrujących po ziemi. Zgadzam się. Ich wielkość i różnorodność są zadziwiające. Często wyobrażam sobie, jakby to było być świadkiem ich w ich naturalnych siedliskach. Byłoby to zarówno ekscytujące, jak i budzące podziw. Nie wyobrażam sobie nawet wielkości niektórych większych dinozaurów. A szansa na obserwowanie ich zachowania i zrozumienie więcej o ich życiu byłaby spełnieniem marzeń wielu naukowców. Zdecydowanie. To niesamowite, jak wiele nauczyliśmy się o dinozaurach poprzez paleontologię, ale wciąż jest o wiele więcej do odkrycia. To prawda. Każde nowe odkrycie skamieniałości zwiększa nasze zrozumienie tych starożytnych stworzeń i pomaga namalować jaśniejszy obraz ich świata. Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia doświadczą jakiejś formy podobnych do dinozaurów stworzeń, nawet jeśli nie są dokładnie takie same jak te z przeszłości. To byłoby niesamowite. Kto wie, co przyniesie przyszłość? Być może postęp technologiczny może przybliżyć nas do tej możliwości. To ekscytujące myślenie. Do tego czasu możemy nadal podziwiać cuda dinozaurów poprzez książki, muzea i filmy. Absolutnie. Dinozaury zawsze urzekają naszą wyobraźnię i przypominają nam o niesamowitej różnorodności życia w historii Ziemi. Lekcja 12. Uwielbiam zupę kukurydzianą. Anna, próbowałeś kiedyś zupy kukurydzianej? Zrobiłem wczoraj kilka i okazało się naprawdę pyszne. Uwielbiam zupę kukurydzianą. To jeden z moich ulubionych. Jak ci się udało? Jako podstawę użyłam świeżych ziaren kukurydzy, cebuli, czosnku i bulionu warzywnego. Następnie dodałem trochę ziół i przypraw do smaku. To brzmi niesamowicie. Czy zmiksowałeś zupę, aby była kremowa, czy zostawiłeś ją grubą? Właściwie zrobiłem kombinację. Większość zupy zmiksowałam,
aby była kremowa, ale zarezerwowałem trochę ziaren kukurydzy, aby dodać trochę konsystencji. To świetny pomysł. Podoba mi się kontrast między kremową i masywną teksturą. Czy udekorowałeś go czymś? Tak, udekorowałem go posypką posiekanymi świeżymi ziołami i mrzawką oliwy z oliwek. Dodał miły odrobinę świeżości. Brzmi jak restauracyjne danie, John. Jestem pod wrażeniem. Chciałbym kiedyś spróbować twojej zupy kukurydzianej. Dziękuję, Anna. Z przyjemnością zrobię to dla ciebie. Zawsze przyjemnie jest dzielić się pysznym jedzeniem z przyjaciółmi. To bardzo miłe z twojej strony. Nie mogę się doczekać tego. Daj znać, kiedy planujesz znowu to zrobić. Zrobię to, Anna. Upewnię się, że dam ci znać. To będzie uczta zupy kukurydzianej. Lekcja 13. Światło w salonie jest niesprawne. Anna, zauważyłaś, że światło w salonie jest niesprawne? Migocze i nie włącza się prawidłowo. Tak, ja też to zauważyłem, John. Staje się to dość niewygodne. Powinniśmy to naprawić jak najszybciej. Zgadzam się. Ważne jest, aby mieć dobrze oświetlony salon, szczególnie wieczorami. Zadzwonię do elektryka, żeby przyjdzie i spojrzał na to. To byłoby wspaniale, John. Najlepiej zostawić to profesjonalistom, aby upewnić się, że jest naprawiony bezpiecznie i skutecznie. Absolutnie. Nie chcę ryzykować żadnych problemów elektrycznych ani dalszych uszkodzeń, próbując je naprawić samodzielnie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. W międzyczasie możemy użyć dodatkowych lamp lub tymczasowych rozwiązań oświetleniowych, aby rozjaśnić pomieszczenie. To dobry pomysł. Możemy przywieźć niektóre lampy podłogowe lub lampy stołowe, aby zapewnić tymczasowe oświetlenie, dopóki główne światło nie zostanie naprawione. Dzięki temu salon będzie bardziej funkcjonalny i wygodny. Doceniam Twoją szybką akcję w tej sprawie, John. Nie ma problemu, Anna. Chcę, abyśmy mieli dobrze funkcjonującą i przytulną przestrzeń życiową. Od razu zaplanuję wizytę elektryka. Dziękuję, John. Twoje proaktywne podejście jest bardzo cenione. Naprawijmy to światło i cieszmy się ponownie dobrze oświetlonym salonem. Lekcja 14. Czy kiedykolwiek myślałeś o swoim idealnym życiu emerytalnym? Anna, czy kiedykolwiek myślałaś o swoim idealnym życiu emerytalnym? Co chciałbyś zrobić, gdy nie musisz już pracować? Absolutnie, John. Mam wizję spokojnej i satysfakcjonującej emerytury. Jedną z rzeczy, które chciałbym, to podróżowanie i odkrywanie różnych części świata. To brzmi niesamowicie, Anna. Podróżowanie to świetny sposób na poznanie nowych kultur, wypróbowanie nowych kuchni i tworzenie trwałych wspomnień. Zdecydowanie. Wyobrażam sobie również spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, pielęgnowanie tych połączeń i tworzenie nowych. To ważne. Budowanie i pielęgnowanie relacji jest czymś, na co często nie mamy tyle czasu w ciągu naszych lat pracy. Dokładnie. Chciałbym również zajmować się hobby i zainteresowaniami, na które mogłem wcześniej nie mieć wystarczająco dużo czasu, takich jak malowanie lub gra na instrumencie muzycznym. To cudowne, Anna. Emerytura to idealny czas na odkrywanie i oddawanie się tym pasjom, które przynoszą nam radość i spełnienie. I nie zapominajmy o dbaniu o nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Niezbędne jest angażowanie się w regularne ćwiczenia, dobre odżywianie i ustalanie priorytetów dbania o siebie. Absolutnie.
Utrzymanie dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego pozwoli nam w pełni cieszyć się i jak najlepiej wykorzystać nasze lata emerytalne. Zgadzam się, John. Ostatecznie moje idealne życie emerytalne polega na znalezieniu równowagi między relaksem, eksploracją i rozwojem osobistym. To brzmi jak wszechstronny i spełniający plan emerytalny, Anna. Mam nadzieję, że oboje przeżyjemy nasze idealne emerytury, gdy nadejdzie czas. Lekcja 15. Zauważyłem, że masz nową fryzurę. Hej Anna, zauważyłem, że masz nową fryzurę. Wygląda świetnie. Dzięki, John. Tak, postanowiłem trochę zmienić sytuację. Chciałem krótszego stylu na lato. Dobrze ci pasuje. Czy chodziłeś do swojego zwykłego salonu fryzjerskiego? Nie, tym razem wypróbowałem nowy salon. Słyszałem, że mają utalentowanego stylistę, który specjalizuje się w modnych krojach. To jest fajne. Czy miałeś na myśli jakiś konkretny styl? Pokazałem stylistce zdjęcie fryzury bobowej, które mi się podobało. Rozmawialiśmy o tym, a ona też podała kilka sugestii. Nieźle. Ile czasu zajęło cały proces? Zajęło to około godziny. Stylistka była bardzo skrupulatna i poświęciła trochę czasu, aby upewnić się, że jest w porządku. Mogę powiedzieć, że wykonała fantastyczną robotę. Twoje włosy wyglądają tak elegancko i stylowo. Dziękuję, John. Jestem naprawdę zadowolony z tego, jak się okazało. Jest też lżejszy i łatwiejszy w zarządzaniu. Sam mógłbym rozważyć fryzurę. Jakieś zalecenia dotyczące dobrego salonu? Pewnie. Mogę podać nazwę salonu, do którego poszedłem. Mają kilku utalentowanych stylistów, więc możesz wybrać ten, który ci się podoba. To byłoby świetnie. Sprawdzę je. Dzięki za rekomendację, Anna. Witaj, John. Jestem pewien, że znajdziesz tam świetnego stylistę. Daj mi znać, jak to idzie. Zrobię. Jeszcze raz dziękuję, Anna. Ciesz się nową fryzurą. Dzięki, John. Złapię się później. Lekcja 16. Czy zauważyłeś jakieś nowe trendy w modzie w tym roku? Hej Anna, zauważyłaś jakieś nowe trendy w modzie w tym roku? Tak, zdecydowanie. Jednym z trendów, które widziałem, są ponadgabarytowe blezery. Wydaje się, że są wszędzie. Och, naprawdę? To brzmi interesująco. Wcześniej tego stylu nie próbowałem. Jak wyglądają? Dają zrelaksowaną i lekko męską atmosferę. Możesz połączyć je z dżinsami lub spódnicami, aby uzyskać elegancki wygląd. To jest fajne. Jakieś inne trendy przyciągają Twoją uwagę? Tak, kapelusze kubełkowe powróciły. Świetnie nadają się do dodania swobodnego i zabawnego akcentu do stroju. Kapelusze kubełkowe? CEO. Pamiętam te z lat 90. Ciekawe, jak trendy w modzie wracają. Absolutnie. Kolejnym trendem są kolorowe, masywne trampki. Dodają odrobiny koloru i sportowej atmosfery każdemu strojowi. Widziałem ludzi noszących je. Zdecydowanie się wyróżniają. Jakieś trendy w odzieży formalnej? Zauważyłem, że aksamitne marynarki są dość popularne na formalne okazje. Dają odrobinę luksusu i wyrafinowania. Aksamitne marynarki brzmią elegancko. Mogę rozważyć zakup jednego na specjalne wydarzenia.
Dzięki za wskazówkę, Anna. Witaj, John. Trendy w modzie mogą być przyjemne do odkrywania. Coś przyciąga ostatnio twoją uwagę. Widziałem wiele wzorów krawatowych na koszulkach i bluzach z kapturem. Przywraca styl retro i dodaje odrobinę wyjątkowości. Och, uwielbiam krawaty! To świetny sposób na dodanie koloru i indywidualności do swojej garderoby. Zdecydowanie. To była fajna rozmowa, Anna. Będę pilnował tych trendów. To samo tutaj, John. Moda ciągle ewoluuje. Ciesz się eksperymentowaniem z nowymi stylami. Lekcja 17. Czy ostatnio czytałeś jakieś popularne komiksy? Hej Anno, czytałaś ostatnio jakieś popularne komiksy? Tak, byłem uzależniony od serii Infinity Gauntlet. Jest częścią wszechświata Marvela i jest urzekający. Słyszałem o tym dobre rzeczy. Chodzi o potężną rękawicę, która nadaje użytkownikowi niesamowite umiejętności, prawda? Dokładnie. Thanos, główny złoczyńca, stara się zebrać wszystkie kamienie nieskończoności, aby uzyskać ostateczną moc. Fabuła jest intensywna. Brzmi jak ekscytująca lektura. Ostatnio byłem w serialu Strażnicy. To mroczna i szorstka powieść graficzna ze złożonymi postaciami. Słyszałem o strażnikach. Jest znany z głębokiej eksploracji kwestii moralnych i etycznych, prawda? Tak, to jest na miejscu. Zagłębia się w złożoność superbohaterów i konsekwencje ich działań. To brzmi intrygująco. Będę musiał to sprawdzić. Czy spotkałeś się z innymi godnymi uwagi komiksami? Cóż, seria Saga została mi gorąco polecana. To opera kosmiczna z mieszanką elementów science fiction i fantasy. Słyszałem też wspaniałe rzeczy o Saga. Jest znany z unikalnych budujących świat i angażujących postaci. Absolutnie. Jest też na mojej liście czytelniczej. Jakieś inne komiksy, które ci się podobały? Śledziłam serię MS Marvel. Opowiada o nastolatce o imieniu Kamele Khan, która odkrywa, że ma moce zmieniające kształt. To brzmi jak zabawna i wzmacniająca seria. Reprezentacja w komiksie jest bardzo ważna. Zdecydowanie. To orzeźwiające widzieć różne postacie, które zwracają uwagę. Jakieś inne zalecenia? Cóż, Batman, The Killing Joke to klasyk. To thriller psychologiczny, który zagłębia się w historię pochodzenia Jokera. Ach, słyszałem o tym. Batman i Joker zawsze mają tak intensywną dynamikę. Dodam to do mojej listy. Świetnie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Fajnie było rozmawiać z tobą o komiksach, Anna. Podobnie, John. Komiksy mają tak bogate medium opowiadania historii. Miłego czytania! Lekcja 18. Czy byłeś kiedyś na kempingu przez kilka dni? Hej Anna, byłaś kiedyś na kempingu przez kilka dni. Tak, mam. Uwielbiam spędzać czas na łonie natury. To świetny sposób na relaks i oderwanie się od codziennego zgiełku. To brzmi niesamowicie. Od 3 dni myślałem o wyjeździe na kemping. Masz jakieś wskazówki? Pewnie. Najpierw zrób listę kontrolną niezbędnych przedmiotów, takich jak namiot, śpiwory, sprzęt do gotowania i jedzenie.
Dobry pomysł. A co z lokalizacją? Jakieś rekomendacje na 3-dniową wycieczkę kempingową? Poszukaj kempingu z udogodnieniami takimi jak toalety i źródła wody. Dzięki temu twój pobyt będzie wygodniejszy, zwłaszcza jeśli jest to twój pierwszy raz. To ma sens. Poszukam kempingów, które oferują te udogodnienia. Jakie działania możemy wykonać w ciągu 3 dni? Istnieje wiele opcji. Możesz wybrać się na wędrówkę, łowić ryby, a nawet zrobić piknik w malowniczym miejscu. Po prostu sprawdź lokalne przepisy i wytyczne bezpieczeństwa. Wędrówki brzmi świetnie. Spakuję do tego wygodne buty i ubrania. A co z posiłkami podczas podróży? Zaplanuj proste posiłki, które są łatwe do przygotowania. Możesz przynieść zapakowane jedzenie, kanapki i przekąski. Nie zapomnij też przynieść wystarczającej ilości wody. Zauważono. Przygotuję plan żywieniowy i odpowiednio się pakuję. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem pamiętać? Pamiętaj, aby zabrać ze sobą środek odstraszający owady, krem przeciwsłoneczny i apteczkę pierwszej pomocy. Zawsze lepiej być przygotowanym na każdą sytuację. Dodam te elementy do mojej listy kontrolnej. Dzięki za radę, Anna. Z niecierpliwością czekam na wycieczkę kempingową. Witaj, John. Jestem pewien, że będziesz się świetnie bawić. Ciesz się 3 dniami na łonie natury. Lekcja 19. Przypadkowo rozbiłem szklankę wody. Anna, zgadnij, co się stało wcześniej. Przypadkowo rozbiłem szklankę wody. O nie, naprawdę. To niefortunne. Wszystko w porządku. Tak, czuję się dobrze. Na szczęście nie ucierpiałem. Ale teraz muszę posprzątać bałagan. Mogę sobie wyobrazić. Odłamki szkła mogą być trudne. Pamiętaj, aby nosić rękawiczki i ostrożnie je wyczyścić miotłą i szufelką. Dobra rada. Będę bardzo ostrożny. To po prostu frustrujące, ponieważ nie mogłem się doczekać, aby cieszyć się tą szklanką wody. Rozumiem. Wypadki się jednak zdarzają. Po prostu zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się ze szkłem w przyszłości. Zdecydowanie. Postaram się być bardziej uważny. Czy masz jakieś wskazówki, jak zapobiegać takim wypadkom? Jedną z rzeczy, które możesz zrobić, to umieścić szklankę na stabilnej powierzchni, z dala od krawędzi. Spróbuj również użyć szczelnych lub plastikowych okularów, jeśli obawiasz się pęknięcia. To mądry pomysł. Będę o tym pamiętać. Dzięki za wskazówki, Anna. Witaj, John. Czy jest jeszcze coś, w czym mogę pomóc? Nie, na razie to wszystko. Posprzątam ten bałagan i będę ostrożniejszy następnym razem. Brzmi jak plan. Uważaj i daj mi znać, jeśli potrzebujesz pomocy. Lekcja 20. Mam problem z moim komputerem. Hej Anna, mam problem z komputerem. Nie mogę otworzyć pliku, którego potrzebuję. O nie, to frustrujące. Jaki to rodzaj pliku? To dokument Word, nad którym pracuję od kilku dni. Naprawdę muszę mieć do niego dostęp. Rozumiem twoją troskę. Czy próbowałeś już jakichkolwiek kroków rozwiązywania problemów? Jeszcze nie próbowałem zbyt wiele. Zrestartowałem komputer, ale to nie pomogło. Jakieś sugestie? Jedną rzeczą, którą możesz spróbować, jest sprawdzenie,
Czy masz kopię zapasową pliku? Czasami poprzednie wersje są zapisywane automatycznie. To dobry pomysł. Natychmiast sprawdzę folder kopii zapasowej. Mam nadzieję, że znajdę starszą wersję pliku. Inną opcją jest próba otwarcia pliku na innym komputerze lub użycie innego oprogramowania obsługującego dokumenty Word. Nie myślałem o tym. Spróbuję i zobaczę, czy zadziała. Dzięki za sugestię, Anna. Witaj, John. Jeśli te kroki nie zadziałają, możesz rozważyć skontaktowanie się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszej pomocy. To dobry punkt. Jeśli wszystko inne zawiedzie, skontaktuję się z nimi. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ja też mam nadzieję. Utrata ważnych plików może być frustrująca. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz więcej pomocy. Pewnie, Anna. Doceniam Twoją radę. Będę Cię informować o tym, jak to idzie. Lekcja 21. Czy złożenie wniosku o pożyczkę jest skomplikowane? Cześć, Anna. Jak minął Twój dzień? Cześć, John. Wszystko idzie dobrze, dziękuję. Co powiesz na ciebie? Też jestem dobry. Hej, chciałem Cię o coś zapytać. Czy złożenie wniosku o pożyczkę jest skomplikowane? Cóż, na początku może wydawać się to trochę przytłaczające, ale nie musi to być zbyt skomplikowane. To zależy od rodzaju pożyczki i pożyczkodawcy. Widzę. Zastanawiam się nad ubieganiem się o pożyczkę dla małych firm i nie wiem, od czego zacząć. To wspólna sprawa, John. Pierwszym krokiem jest zbadanie różnych pożyczkodawców i zrozumienie ich wymagań kredytowych. Zdecydowanie przeprowadzę trochę badań i porównamy dostępne opcje. Czy są jakieś konkretne dokumenty lub kryteria, które muszę przygotować? Każdy pożyczkodawca może mieć inne wymagania, ale generalnie poprosi o Twoje dane osobowe i finansowe, takie jak rachunki zysków i strat, historia kredytowa i biznesplan, jeśli chodzi o pożyczkę biznesową. To ma sens. Zgromadzę wszystkie niezbędne dokumenty i upewnię się, że moja dokumentacja finansowa jest w porządku. To dobre podejście, John. Przygotowanie sprawi, że proces będzie płynniejszy. Możesz również rozważyć skontaktowanie się bezpośrednio z pożyczkodawcą, aby zadać konkretne pytania, które możesz mieć. To świetna sugestia, Anna. Skontaktuję się z nimi, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i lepiej zrozumieć warunki pożyczki. Doskonały. Pamiętaj, że ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć warunki pożyczki przed kontynuowaniem. Absolutnie. Upewnię się, że dokładnie zapoznam się z warunkami i poproszę o wyjaśnienie, jeśli zajdzie taka potrzeba. To jest droga do zrobienia, John. Ubieganie się o pożyczkę może być dużym krokiem, ale dzięki dokładnym badaniom i przygotowaniom staje się łatwiejsze w zarządzaniu. Dziękuję za radę, Anna. Teraz czuję się bardziej pewny siebie, gdy mam lepsze wyobrażenie o tym, czego się spodziewać. Witaj, John. Cieszę się, że mogłem pomóc. Powodzenia z wnioskiem o pożyczkę. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoje wsparcie. Miłego dnia. Ty też, John. Uważaj i porozmawiaj z tobą wkrótce. Na razie do widzenia, Anno. Żegnaj, John. Lekcja 22. Jak minął twój dzień w pracy? Cześć, Anna. Jak minął Twój dzień w pracy? Cześć, John. To był pracowity dzień, ale ogólnie poszło dobrze.
Co powiesz na ciebie? To też było całkiem niezłe. Chciałem zapytać, czy masz dziś czas po pracy? Właściwie mam trochę wolnego czasu po pracy. Co się dzieje? Zastanawiałem się, czy chciałbyś napić się kawy, czy może pójść na spacer po parku. To brzmi cudownie, John. Cieszę się filiżanką kawy i dobrą rozmową. Świetnie. W pobliżu znajduje się przytulna kawiarnia. Możemy się tam spotkać po pracy. Czy to działa dla ciebie? Absolutnie. O której godzinie powinniśmy się spotkać? Co opowiesz na 18? To powinno dać nam wystarczająco dużo czasu na relaks i rozmowę, zanim będzie za późno. Brzmi idealnie, John. Do zobaczenia w kawiarni o 18. Nie mogę się doczekać tego. Podobnie, Anna. Fajnie będzie się zrelaksować i nadrobić zaległości. Zobaczymy się później. Do zobaczenia później, John. Wspaniałej reszty dnia. Ty też, Anna. Uważaj do tego czasu. Na razie do widzenia, John. Żegnaj, Anna. Lekcja 23. Zastanawiałem się, czy chciałbyś pójść ze mną do centrum handlowego. Anna, zastanawiałam się, czy chciałabyś pójść ze mną później do centrum handlowego. Chcesz iść? Jasne, John. To brzmi jak zabawa. Przydałaby mi się terapia detaliczna. Świetnie. Jest kilka sklepów, które chcę sprawdzić. Możemy tam też zjeść lunch, jeśli jesteś na to gotowy. To brzmi jak plan, John. Zawsze jestem gotów na dobre jedzenie i przeglądanie sklepów. Niesamowite. Spotkamy się w centrum handlowym około 14? Brzmi dobrze, John. Godzina 2 działa dla mnie. Zobaczymy się tam. Idealny. Nie mogę się doczekać. Do zobaczenia wkrótce, Anna. Do zobaczenia wkrótce, John. Baw się świetnie do tego czasu. Dziękuję, Anna. Uważaj. Ty też, John. Żegnaj na razie. Żegnaj, Anna. Lekcja 24. Dziś w supermarkecie jest specjalna zniżka. Hej, chciałem dać ci znać, że w supermarkecie jest dziś specjalna zniżka. Och, naprawdę. To ekscytujące. O jakiej zniżce mówimy? Jest to oferta kup jeden za darmo na różne artykuły spożywcze, w tym przekąski i napoje. To brzmi jak wielka sprawa, John. Mogę zaopatrzyć się w przekąski na tydzień. Zdecydowanie. To dobra okazja, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy i zdobyć nasze ulubione smakołyki. Poliz mnie, John. Po pracy przejdę do supermarketu i skorzystam ze zniżki. Niesamowite. Spotkamy się tam. Fajnie będzie robić zakupy razem i być może odkryć nowe przedmioty. Brzmi jak plan, John. Spotkajmy się w supermarkecie około 17:30 po południu. Czy to działa dla ciebie? Doskonale, Anna. Godzina 17:30 jest. Zobaczymy się tam. Świetnie. Z niecierpliwością czekam na to. Do zobaczenia wkrótce, John. Do zobaczenia wkrótce, Anna. Życzę fantastycznego dnia do tego czasu. Ty też, John. Uważaj!
Na razie, do widzenia, Anno. Żegnaj, John. Lekcja 25. Czy byłeś ostatnio w centrum handlowym? Byłaś ostatnio w centrum handlowym, Anna. Tak, byłem tam wczoraj. Było tak tłoczno. Wiem, prawda? Wydaje się, że wszyscy postanowili iść na zakupy w tym samym czasie. Miałem trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego. Po wejściu do środka trudno było się poruszać. Czułem się tak samo. Nawy były zapakowane, a w każdym sklepie były długie kolejki. Musiałem chwilę poczekać, żeby przymierzyć ubrania. To było dość frustrujące. Mogę sobie wyobrazić. Trudno jest cieszyć się zakupami, gdy jest tak tłoczno. Zdecydowanie. Myślę, że następnym razem spróbuję jechać w dni powszednie lub wczesnym rankiem. To dobry pomysł. W tamtych czasach może być mniej zatłoczone i spokojniejsze. Mam nadzieję, że tak. O wiele łatwiej jest przeglądać i znaleźć to, czego potrzebujesz, gdy w pobliżu nie ma tak wielu ludzi. Absolutnie. Zaplanujmy odpowiednio nasze wycieczki na zakupy, aby uniknąć tłumów w przyszłości. Brzmi jak plan, John. Dążmy do cichszych i mniej gorączkowych zakupów. Zgadzam się, Anna. W ten sposób będzie o wiele przyjemniej. Zdecydowanie. Będę o tym pamiętać następnym razem, gdy pójdę na zakupy. Dzięki za rozmowę, John. Witamy, Anno. Miło było porozmawiać o tym z tobą. Uważaj. Ty też, John. Miłego dnia! Ty też, Anna. Żegnaj. Lekcja 26. Musimy iść do supermarketu, aby kupić więcej jedzenia. Musimy iść do supermarketu, żeby kupić więcej jedzenia na jutro. Zgadzam się. W naszej spiżarni brakuje niezbędnych przedmiotów. Jak myślisz, co powinniśmy dostać? Jakieś konkretne przedmioty na myśli? Zdecydowanie powinniśmy zaopatrzyć się w owoce, warzywa i niektóre opcje białkowe, takie jak kurczak lub tofu. Dobry pomysł. Możemy również dostać chleb, mleko i jajka na śniadanie. Tak, i nie zapomnij wziąć przekąsek i napojów między posiłkami. Dobrze, powinniśmy mieć kilka opcji na przekąskę. A co z kosmetykami i środkami czyszczącymi? Zróbmy listę tego, czego potrzebujemy, w tym przybory toaletowe, środki czyszczące i wszelkie inne artykuły gospodarstwa domowego. To dobry plan. Możemy przejrzeć listę, zanim udamy się do supermarketu. I nie zapomnij sprawdzić zniżek lub ofert w cotygodniowej ulotce supermarketu. Absolutnie. Możemy zaoszczędzić trochę pieniędzy, korzystając z tych ofert. Dobra, przygotujmy listę i planujmy pójść do supermarketu później dzisiaj. Brzmi jak plan, Anna. Upewnimy się, że będziemy dobrze zaopatrzeni na jutro. Świetnie! Natychmiast zacznę robić listę. Do zobaczenia wkrótce! Do zobaczenia wkrótce, Anna. Zdobądźmy wszystko, czego potrzebujemy. Lekcja 27. Jak długo jeszcze musisz czekać? Jak długo jeszcze musisz czekać? Nie jestem pewien. Wydaje się, że linia porusza się powoli. Tak, zajęło to sporo czasu. Mam nadzieję, że to nie potrwa dużo dłużej.
Ja też mam nadzieję. Mam dziś napięty harmonogram i muszę wkrótce ruszyć. Rozumiem. Czekanie może być frustrujące, zwłaszcza gdy masz inne rzeczy do zrobienia. Dokładnie. Ale czasami musimy być cierpliwi i czekać na naszą kolej. To prawda. To dobra okazja, aby ćwiczyć cierpliwość i poświęcić chwilę na relaks. Chyba masz rację. Postaram się jak najlepiej wykorzystać ten czas i zachować spokój. To jest duch. Może wykorzystasz ten czas, aby nadrobić zaległości w czytaniu lub posłuchać muzyki. To świetny pomysł. Wyjmę książkę i będę cieszyć się kilkoma rozdziałami, czekając. Brzmi jak plan. Sprawi, że czekanie będzie bardziej znośne i produktywne. Zdecydowanie. Dziękuję za sugestie, John. Miło też mieć z kim porozmawiać, czekając. Witamy, Anno. Cieszę się, że mogłem pomóc. Zajmiemy się tym czekaniem razem. Tak, zrobimy to. I miejmy nadzieję, że to nie potrwa dużo dłużej. Czas leci, gdy jesteś w coś zaangażowany. Absolutnie. Zanim się zorientujesz, przyjdzie twoja kolej. Trzymaj się tam. Zrobię, John. Dzięki za zachętę. Doceniam to. Nie ma problemu, Anna. Jesteśmy w tym razem. Wykorzystajmy to w pełni. Zgadzam się, John. Bądźmy pozytywni i cierpliwi. Lekcja 28. Czy jesteśmy prawie na miejscu? Jesteśmy prawie tam? Myślę, że tak. Według GPS jesteśmy tylko kilka minut stąd. Dobrze to usłyszeć. Jestem głodny i nie mogę się doczekać dotarcia do celu. Ja też. Nie mogę się doczekać, aby spróbować jedzenia w nowej restauracji, o której tak wiele słyszeliśmy. To samo tutaj. Słyszałem, że mają niesamowite recenzje i świetny wybór menu. Zawsze ekscytujące jest próbowanie nowych miejsc i odkrywanie nowych smaków. Absolutnie. Odkrywanie różnych kuchni to jedna z moich ulubionych rzeczy do zrobienia. Moje też. Cieszę się, że zawsze jesteśmy gotowi na wspólne kulinarne przygody. Zdecydowanie fajnie jest dzielić się z kimś tymi doświadczeniami. Zgadzam się. Dodaje przyjemności i tworzy trwałe wspomnienia. Mamy szczęście, że mamy się jako partnerzy smakoszy. Zdecydowanie. Oto jesteśmy. Wjeżdżamy na parking. Przyjechaliśmy. Świetnie. Chodźmy zaspokoić nasze kubki smakowe. Nie mogę się doczekać. Ja też nie. Wejdźmy i zjedzmy razem fantastyczny posiłek. Absolutnie, Anna. Niech to doświadczenie kulinarne będzie niezapomniane. Jestem pewien, że tak będzie, John. Chodźmy i delektujmy się pysznym jedzeniem. Zróbmy to, Anna. Bon appétit! Lekcja 29. Czy znalazłeś teren kempingowy? Znalazłeś teren kempingowy? Tak, myślę, że go znalazłem. Współrzędne GPS doprowadziły mnie do tego miejsca. To świetnie. Czy jest to odpowiednie miejsce na biwakowanie? Wygląda obiecująco. Jest otoczony drzewami i ma ładną, otwartą przestrzeń do ustawiania namiotów. Doskonały. Czy w pobliżu znajduje się źródło wody, takie jak rzeka lub jezioro?
Tak, zauważyłem rzekę w odległości krótkiego spaceru stąd. Jest idealny do wędkowania lub pływania. To jest bonus. Podczas biwakowania możemy cieszyć się zajęciami wodnymi. Zdecydowanie. A najlepsze jest to, że okolica wydaje się spokojna i z dala od miejskiego hałasu. Właśnie tego szukaliśmy. Spokojnej ucieczki w naturze. Cieszę się, że natknąłem się na to miejsce kempingowe. Wygląda na to, że będzie to wspaniałe doświadczenie. Na pewno tak. Możemy wędrować, upiec pianki nad ogniskiem i po prostu się zrelaksować. Nie mogę się doczekać, aby oderwać się od ruchliwego świata i zanurzyć się w naturze. Ja też nie. Odświeżające będzie zrobienie sobie przerwy i cieszenie się prostotą życia na świeżym powietrzu. Zgadzam się, John. Zacznijmy zakładać obóz i jak najlepiej wykorzystać tę piękną lokalizację. Brzmi jak plan, Anna. Cieszmy się naszą przygodą kempingową w pełni. Absolutnie, John. STWU Skalsknięte RZ, niezapomniane wspomnienia w tym spokojnym otoczeniu. Nie mogę się doczekać, Anna. Zacznijmy i przyjmijmy ducha kempingu. Lekcja 30. Ile kosztuje twoja nowa torebka? Ile kosztuje twoja nowa torebka? Był w sprzedaży, więc dostałem go za świetną cenę. To niesamowite. Ile za to zapłaciłeś? Zapłaciłem za to $50. Pierwotnie było to $100 amerykańskich, więc dostałem 50% zniżki. To fantastyczna okazja. Zaoszczędziłeś sporo pieniędzy. Tak, byłem naprawdę zadowolony z ceny. Poza tym uwielbiam design i jakość. Świetnie na tobie wygląda. Dokonałeś mądrego zakupu. Dziękuję, John. Cieszę się, że ty też tak myślisz. Zdecydowanie. Zawsze miło jest znaleźć dobre okazje i uzyskać stosunek jakości do naszych pieniędzy. Zgadzam się. Ważne jest, aby zwracać uwagę na nasze wydatki i dokonywać mądrych wyborów. Absolutnie. Chodzi o znalezienie równowagi między jakością a przystępnością cenową. Dobrze powiedziane, John. Jestem bardzo zadowolony z mojej nowej torebki. To było warte swojej ceny. Cieszę się, że to słyszę, Anna. Ciesz się korzystaniem z niego. Dziękuję, John. Zdecydowanie zrobię. To jeden z moich ulubionych akcesoriów. Rozumiem dlaczego. Idealnie ci odpowiada.